Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Aktualnie jesteśmy w Grecji. Dołączcie do nas w tej podróży. Cześć. Cześć! Zaczynamy dzisiaj zwykły dzień w Atenach. Dzisiaj razem z naszym hostem, u którego nocujemy na couchsurfingu, przyjechaliśmy na plażę, która znajduje się na obrzeżach miasta, na obrzeżach Aten i spędzimy sobie tutaj kilka godzin. Pewnie jest Wam trochę smutno, patrząc, że jesteśmy na plaży. Dzisiaj jest 12 października, kiedy to nagrywamy. Wy oglądacie to trochę później. Natomiast spodziewam się, że tego samego dnia w Polsce nie ma już zbyt dobrej pogody na to, żeby siedzieć na plaży i pływać w morzu. Woda jest trochę zimna, ale nie narzekam, bo dzisiaj jest gorąco. U nas jest ponad 25 stopni chyba wciąż, także naprawdę bardzo ciepło. To jest nasza miejscówka pod parasolem, a tak wygląda plaża i z drugiej strony. Ta plaża jest tak naprawdę bardzo mała, ale to nic, to nie szkodzi. Jest niewielka, ale jak widzicie, ludzi tutaj prawie nie ma, dlatego że dla ludzi tutaj już sezon wakacyjny się tak naprawdę kończy i tłumy tutaj nie przychodzą na plażę, tym bardziej, że jest dzisiaj poniedziałek, także ludzie normalnie pracują, my mamy wolne, więc mogliśmy sobie w poniedziałek tutaj przyjść i poplażować. A tutaj jest miejsce, z którego można sobie skakać do wody. Jeżeli ktoś pływa, ja słuchajcie, nie pływam, bo nie potrafię, zresztą nie lubię, nie przepadam. Znaczy nie lubię dlatego, że nie potrafię. Nawet próbowałam się kiedyś nauczyć pływać, ale nie przepadam za tą akurat aktywnością, za tym rodzajem sportu, także nie pływam. Wchodzę sobie tylko do wody, zamoczyć nogi, żeby się ochłodzić i to by było na tyle z mojej przygody z morzem. Ja się bardziej tutaj cieszę widokami, bo tutaj jest naprawdę ładnie. Zobaczcie, od mamy naszego hosta dostałam figi. To już są ostatnie figi, dlatego że sezon się skończył, ale jeszcze zostały im dwie i dostałam od nich figi. A to jest w ogóle super, dlatego że dom, w którym mieszkamy, przed domem mamy drzewko cytrynowe i pomarańczowe, a właśnie za domem mamy drzewko figowe. I teraz możecie się śmiać, słuchajcie, ale pierwszy raz w życiu jadłam figi właśnie w czasie tej podróży, w której obecnie jesteśmy, w Turcji. I wywołało to dużo śmiechu w rodzinie, w której akurat wtedy mieszkaliśmy przez kilka dni, dlatego że dla nich figi to jest coś normalnego, to jest owoc, który jedzą bardzo często, tak samo tutaj. A ja pierwszy raz figi właśnie jadłam w Turcji i bardzo mi zasmakowały, także ucieszyłam się, że dostałam te dwie i będę sobie je jeść z widokiem na morze. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej tak samo dobra jak te w Turcji, a może nawet lepsza. Pyszne, słuchajcie, to jest cudowne, że można mieszkać w miejscu, w którym w ogrodzie rośnie drzewo figowe. Pyszna, naprawdę. Widzicie, teraz stałam się wielką fanką fig, której do tej pory nie znałam. Mohamed wraca z wycieczki. Chcesz figę? Dziękuję.
woda tu jest na tyle przejrzysta, że normalnie widać ryby, które tutaj pływają. Nie wiem, czy zobaczycie, nie wiem, czy mamy na tyle dobrą kamerę, żeby to uchwycić, ale spróbujemy. Tutaj je widać. Nie wiem, czy widzicie. Ale jeśli nie widać, to musicie po prostu uwierzyć mi na słowo, że tutaj są. Muszę Wam powiedzieć, że mamy trochę problem z Atenami, dlatego że przyjechaliśmy tutaj i spodziewaliśmy się takiego wow, bo jednak Ateny, starożytna Grecja, bardzo byliśmy ciekawi tutaj tego miasta i w ogóle zabytków w Atenach. Natomiast nasze pierwsze wrażenia z Aten nie są wcale pozytywne. I zaczęliśmy nawet tęsknić bardzo szybko za Turcją, że chcielibyśmy wrócić do Turcji, tęsknimy za tureckim jedzeniem. Natomiast dlaczego byliśmy niemiło zaskoczeni Grecją? Dlatego, że owszem, wszystkie zabytki starożytnej Grecji są naprawdę przepiękne, to robi ogromne wrażenie, ale całe miasto poza tym no już nie do końca. Jest sporo śmieci na ulicach, oczywiście na tych głównych, ale jeżeli gdzieś odejdziemy od tych najważniejszych ulic i wejdziemy w jakieś mniejsze, to jest straszny bałagan. Poza tym w mieście jest bardzo dużo bezdomnych osób. Nie miałam pojęcia, że to jest tutaj taki problem, ale jest ich naprawdę całe mnóstwo na największych placach i to są zarówno Grecy, jak i imigranci i wygląda to naprawdę strasznie. Jakoś o wiele lepiej czuliśmy się do tej pory w Turcji, takie mam wrażenie. No nic, mimo wszystko szukamy miejsc w Atenach, które są ciekawe, które są ładne, które nas urzekną i będziemy mogli stwierdzić, że to miasto jest naprawdę ładne. Ale zobaczymy, może się okaże, że pozostałe części Grecji bardziej nam się spodobają niż tutaj Ateny. Musieliśmy przyjechać na drugą plażę, dlatego że na tej pierwszej nie było nawet pryszniców, ani żadnych innych udogodnień dla ludzi kąpiących się, także musieliśmy przyjechać na drugą, żeby móc wziąć prysznic, oczyścić się trochę z tej słonej wody. I ta plaża jest dużo lepsza, bo to już jest taka prawdziwa plaża, nie tylko mały kawałek. I praktycznie jest pusta. Jest już trochę późno, bo jest po 5, ale tym bardziej właściwie nie ma tutaj ludzi. I widoki są o wiele ładniejsze niż na tamtej. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie mamy tutaj piękne widoki. Niestety za bardzo wieje i nie możemy polatać dronem, także wszystko będzie niestety nagrane tylko z GoPro, ale trudno, widoki i tak są ładne. Dziękujemy, że wspieracie naszą podróż poprzez oglądanie vlogów. Mamy nadzieję, że odcinki z Grecji spodobają Wam się przynajmniej tak samo jak te z Turcji. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, to zachęcamy do zostawienia kciuka w górę i zasubskrybowania sobie kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.